Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Wrzesień to fatalny miesiąc, czyli giełdy, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel następnego dnia w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Wrzesień to fatalny miesiąc, czyli giełdy, co dalej? Zaczynamy od bardzo ciekawego raportu Morgan Stanleya, który zaczął sygnalizować wczoraj, że nastawia się na kontynuację tendencji spadkowej, ale nie wie, jaką trajektorię wybierze indeks S&P w następnych miesiącach. Spodziewa się spadkowej, spodziewa się w scenariuszu bazowym spadku co najmniej o 15 punktów procentowych, o 15% indeksu od obecnych poziomów do 3400 w perspektywie końcówki tego roku, ale jeżeli oczywiście rynek wybierze dyskontowanie recesji w formie mocniejszej, to spodziewa się Morgan Stanley nawet spadku w okolicach 3000 punktów na indeksie S&P w perspektywie następnych miesięcy i kwartałów, więc ten raport może być niezwykle interesujący dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, co może się wydarzyć na giełdach papierów wartościowych na świecie, ponieważ indeks S&P generalnie wyznacza kierunki giełd na całym świecie w perspektywie końcówki roku, ale jak będzie, oczywiście będziemy to śledzić bardzo intensywnie, monitorować. Natomiast wczorajsza sesja oczywiście przyniosła dalsze spadki, rynek nie czekał na dane z rynku pracy. Te dane, które wczoraj się pojawiły, teoretycznie powinny dać wzrost indeksów giełdowych, ale tak się nie stało. Widocznie są ważniejsze czynniki, które powodują teraz spadki indeksów giełdowych, ale indeks S&P w krótkim terminie widać już wyraźnie oddalił się od psychologicznego poziomu 4000 punktów, a to jest piękne zaproszenie do tego, żeby wkrótce przetestować minima, które zostały utworzone 2 miesiące temu, czyli okolice 3650 punktów. Myślę, że już są rzeczywiście na celowniku. Ale jaki był główny powód tych spadków indeksów giełdowych? Dlaczego rynek nie zareagował na wczorajsze dane ADP, czyli prywatny raport z rynku pracy z sektora prywatnego? I jest to ewidentny powód płynący z zachowania rynku obligacji, czyli kolejna fala wyprzedaży amerykańskich obligacji. Padł kluczowy, ważny poziom 3,12% na rentowności dziesiątek, a to momentalnie wybiło indeksy giełdowe w dół i to właśnie zachowanie obligacji jest powodem tego, co się dzieje teraz na amerykańskich indeksach giełdowych i prawdopodobnie co się stanie na reszcie giełd papierów wartościowych. Powód jest bardzo prosty i fundamentalny. Im wyższe rynkowe stopy procentowe, tym niższe są wyceny spółek w modelach takich modelach dochodowych jak DCF. W taki sposób oczywiście te obniżone wyceny sprawiają, że inwestorzy pozbywają się akcji, wolą inwestować w obligacje niż inwestować na rynku akcyjnym. Stąd też takie powiązanie, korelacja. Im wyższe rentowności, tym gorzej dla giełdy. Im niższe rentowności, tym dla giełdy lepiej. Ale na chwilę obecną widać tendencję wzrostową rentowności. Rynek obawia się tego, co się wydarzy podczas następnych spotkań Fedu, jakie będzie zachowanie Fedu. I oczywiście wygląda na to, że przed nami bardzo słaby miesiąc. I dlaczego? Tytuł tego filmu, tego materiału to wrzesień to fatalny miesiąc, czyli giełdy, co dalej? Ponieważ statystyka, która teraz jest widoczna na wykresie, mówi jednoznacznie, że wrzesień to statystycznie na przestrzeni ostatnich 30 lat najgorszy miesiąc w czasie wszystkich miesięcy kalendarzowych w roku dla giełd papierów wartościowych. I to bez względu na to, czy mówimy o giełdzie czy mówimy to o giełdzie w Europie, czy też o giełdach i indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Statystycznie wrzesień to najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcji. Giełdy przeważnie wtedy spadają i jest duża szansa, że właśnie teraz tak będzie, ponieważ giełdy papierów wartościowych dyskontują recesję, spowolnienie gospodarcze na całym świecie, więc mając na uwadze statystykę i procesy gospodarcze, myślę, że można nawet oczekiwać, że statystyka
ta będzie dość konserwatywna, a zachowanie indeksów giełdowych będzie zdecydowanie gorsze niż to wynika z tej statystyki, no ponieważ rynek dyskontuje te zachowanie stóp procentowych, dyskontuje recesję, spowolnienie gospodarcze na całym świecie, więc no raczej trudno być optymistą na początku września, a dzisiaj zaczynamy nowy miesiąc. Częściowo niektórzy mogą się pozycjonować właśnie pod to, więc prawdopodobnie czeka nas fatalny miesiąc na giełdach papierów wartościowych i wygląda na to, że już teraz trwa przygotowanie pod tą właśnie statystykę, która mówi, że to jest fatalny miesiąc i że lepiej pozbyć się ryzyka, czyli indeksów giełdowych akcji, niż czekać na to, że akurat w tym wypadku będzie odwrotnie i inaczej. Pamiętamy, że teraz głównym winowajcą zachowania indeksów giełdowych są obligacje, więc jeżeli inwestujemy na akcjach, patrzmy równolegle na zachowanie obligacji. W połowie miesiąca mamy decyzję banków centralnych, w przyszłym tygodniu mamy ECB i wygląda na to, że podwyżki stóp procentowych będą wyższe i obligacje oczywiście będą musiały się do tego dostosować, więc jeżeli rentowności pójdą w górę, indeksy pójdą w dół. Jeżeli indeksy giełdowe, jeżeli obligacje zaczną spadać na rentowności, to indeksy giełdowe pójdą w górę, ale raczej tendencja jest ku temu, żeby obligacje dyskontowały dalsze podwyżki stóp procentowych, dalszą presję inflacyjną, która jest oczywiście konsekwencją wojny, a konsekwencją wojny jest zachowanie węglowodorów jako weaponizacji surowców przez Rosję. Cena gazu ziemnego, przypominam, wzrosła przez ostatni rok o 500%, przez ostatnie 3 miesiące o ponad 200%. To wywołuje presję inflacyjną w strefie euro, w Europie. To powoduje podwyżki stóp procentowych, a to powoduje spadki indeksów giełdowych i mamy dyskontowanie recesji. To jest główne powiązanie, które teraz obowiązuje na rynkach finansowych. Początek miesiąca na giełdach azjatyckich przynosi spadki. Widzimy, jak Nikkei mocno zanurkował poniżej, już głęboko poniżej tych oporów, które widoczne są na wykresie. Prawdopodobnie także indeks DAX niechybnie będzie już tutaj kierował się do minimów sprzed 2 miesięcy z dużą szansą na to, że je pokonamy, no ponieważ jest coraz większa szansa na to, że to właśnie spowolnienie gospodarcze i recesja będzie w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie płytsze niż w Europie i to właśnie w Europę czekają największe negatywne konsekwencje w najbliższych miesiącach zjawisk gospodarczych, no i giełda musi oczywiście to wycenić, więc jestem coraz bardziej przekonany, że giełda papierów wartościowych w Niemczech, czyli indeks DAX, pokona wkrótce minima sprzed 2 miesięcy. Niemieckie obligacje także rosną. Po danych o inflacji jesteśmy już wyraźnie powyżej poziomu 1,50% i oczywiście także tutaj zachowanie obligacji sygnalizuje nam wyprzedaż ryzyka na giełdach papierów wartościowych. Ale jak po tych wczorajszych danych, po tych ostatnich informacjach kształtują się stawki na rynku pieniężnym, jak rynek wycenia przyszłe stopy procentowe, oczywiście także przed jutrzejszymi ważnymi danymi z rynku pracy oraz przed dzisiejszymi danymi o wskaźniku ISM, PMI dla niektórych krajów. No i widzimy, że dla Stanów Zjednoczonych grudzień jest wyceniany na implikowanej stopie procentowej 3,75%, czyli wzrosły te stawki od ostatniego naszego spojrzenia na to, co się dzieje na rynku pieniężnym. Kiedy zobaczymy dla strefy euro, to grudzień jest wyceniany na 1,59%, a szansa na podwyżkę stóp procentowych za tydzień we wrześniu to już jest grubo powyżej 50 punktów bazowych i rynek nastawia się nawet, że 75 punktów bazowych będzie podwyżki stóp procentowych w strefie euro, a to wcześniej nie było dyskontowane i widzimy, jak bardzo grudzień jest podniesiony na wycenach i generalnie to, gdzie stopy procentowe mają być za rok w strefie euro. Tutaj ewidentnie to wcześniej nie było dyskontowane i jak za chwilę Państwo zobaczycie, ma to duże znaczenie dla wielu innych klas aktywów, zwłaszcza dla rynku walutowego, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jednak chciałbym zwrócić uwagę, jak wyraźnie grudzień przesunął się w górę na implikowanej stopie procentowej względem pomiarów sprzed 2-3 dni. I teraz, kiedy jesteśmy oczywiście na rynku długu, na rynku obligacji, warto także obserwować właśnie, jak przesuwa się w górę krzywa dochodowości i ta krzywa dochodowości właśnie dla niemieckich papierów bardzo wyraźnie wycenia
coraz większe szanse na dalsze podwyżki stóp procentowych w strefie euro. A przypomnijmy jeszcze, dlaczego stopy procentowe są takie niskie, dlaczego ECB się ociąga z podwyższaniem stóp procentowych, ponieważ boi się tego, że będą negatywne konsekwencje dla krajów południa Europy. Ale oczywiście podwyżki stóp procentowych i potencjalne perturbacje dla całej strefy euro z tego powodu to jest zarzewie potencjalnego kryzysu w latach 2023-2024, kiedy znowu wystąpi ryzyko rozpadu strefy euro. Obserwujmy także zachowanie amerykańskiej obligacji dwuletniej. Rynek coraz bardziej zwraca na nią uwagę, zwłaszcza w ujęciu realnym. Jeszcze raz przypominam, ujęcie realne to jest oczekiwanie inflacyjne minus ta obecna rentowność amerykańskich dwulatek. To nie jest tak, jak często się podaje, że to jest rentowność dwulatek minus inflacja, która teraz się pojawia. To jest błędne myślenie. Jeszcze raz przypominam, realne to jest oczekiwanie inflacyjne minus obecna rentowność tych papierów dwuletnich. No i widzimy, że ta realna rentowność już wróciła nad poziom 0. I to jest bardzo ciekawa obserwacja. Rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny, ten obligacyjny względem rynku akcji. No i to jest coś, na co także, myślę, należy zwracać uwagę. Rynek uważa także, że jeżeli wystąpi recesja, spowolnienie gospodarcze, to w naturalny sposób obniży to inflację, ale to widać będzie dopiero do dyskontowania, ponieważ to zjawisko występuje za każdym razem, kiedy występuje recesja i ten wykres w tle dobitnie to pokazuje. No i dzisiaj oczywiście najciekawsze dane dla całego świata to są te o godzinie 16, czyli wskaźnik ISM dla sektora przemysłowego w Stanach Zjednoczonych. Będziemy go zestawiać ze wskaźnikami PMI, których druga weryfikacja za sierpień będzie także poznawana do godziny 10:30 w Europie. Każda coraz większa różnica, ponieważ wskaźnik ISM dla Stanów Zjednoczonych ma być nad poziomem 50 punktów, a wskaźniki dla Europy mają być poniżej 50. Jeszcze raz przypominam, 50 to jest granica. Wszystko, co powyżej, oznacza rozwój sektora, a wszystko, co poniżej 50 punktów, oznacza recesję sektora. Więc zobaczymy, jaka jest coraz większa rozbieżność między siłą gospodarki Stanów Zjednoczonych a Europy. I teraz jeszcze, zanim przejdziemy do rynku walutowego, warto patrzeć na Bitcoina, ponieważ Bitcoin tak jakby nie potwierdzał zachowania indeksów giełdowych, ale generalnie jest niżej. I nie ma jeszcze pierwszych, nawet krótkoterminowych sygnałów zachęcających do wzrostów. Dlatego jeżeli Bitcoin ruszy dalej w dół, jeżeli Bitcoin ostatecznie rozstanie się z poziomem $20,000, to oczywiście wsparcie ze strony kryptowalut, czyli tak jego rynku, na którym ryzyko jest szczególnie bardzo istotne, a jego wyprzedaż oczywiście będzie także pociągała wyprzedaż indeksów giełdowych. Więc jeżeli Bitcoin ruszy w dół, to indeksy giełdowe jeszcze bardziej zanurkują. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle będzie dzisiaj czekanie na jutrzejsze dane z rynku pracy, czy one po prostu mają mniejsze znaczenie, ponieważ ważniejsze jest to, co się dzieje na stopach procentowych. I teraz przejdźmy już do rynku walutowego, na którym także bardzo wiele się dzieje. Gdy popatrzymy na sam indeks dolarowy, to widzimy, że podchodzimy już znowu do tych maksimów sprzed 2 miesięcy i maksimów sprzed 2 lat, więc amerykański dolar naprawdę będzie musiał wkrótce wybrać. Albo przebijamy, albo odbijamy się w dół i czeka nas osłabienie amerykańskiej waluty. Wiele oczywiście moim zdaniem będzie zależało od tego, jak rynek po decyzji Fedu w tym miesiącu zda sobie sprawę, czy jesteśmy bliżej, czy dalej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. I od tego moim zdaniem będzie zależało to, co się wydarzy. Plus generalnie wycofywanie się całego świata z rynku ryzyka i wzrost ryzyka geopolitycznego także sprzyja amerykańskiemu dolarowi, więc jestem naprawdę bardzo ciekawy, co się tutaj stanie, ale sam euro-dolar jest cały czas stabilny w okolicach parytetu. Jeszcze raz przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie kilkuletniego kanału spadkowego i parytet działa. Prawdopodobnie będziemy czekać na jutrzejszą decyzję w sprawie z rynku pracy i te dane będą mogły nam dać pewnego rodzaju impuls albo w górę, albo w dół. Natomiast, tak jak już wspomniałem, rośnie coraz większy dysparytet w oczekiwaniu co do zachowania banków centralnych. Rosną oczekiwania na bardzo dynamiczne podwyżki stóp procentowych w strefie euro, a coraz mniejsze są oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i ten wykres, który jest dobitnie to pokazuje. A zachowanie tego rynku pieniężnego w ostatnich godzinach i dniach
To jest wyśmienita pożywka do tego, żeby euro się umacniało. Rynek euro nie zdyskontował faktu, że stopy procentowe w strefie euro pójdą w górę aż tak bardzo, jak teraz rynek pieniężny to dyskontuje, więc obserwujemy na parach związanych z euro. Euro Australia, euro Kanada, euro frank szwajcarski, euro funt brytyjski, euro jen, euro Nowa Zelandia. Widzimy na wszystkich tych parach walutowych, jak bardzo teraz jest kupowane euro i jak bardzo teraz jesteśmy nastawieni na dalsze wzrosty wartości euro, na aprecjację euro. I moim zdaniem, jeżeli jutrzejsze dane będą słabe, moim zdaniem to będzie potężny także sygnał do tego, żeby euro-dolar zaczął się ruszać w górę, żeby odbił wyraźnie od poziomu parytetu w górę. I moim zdaniem jest to te zagrożenie dla krótkich pozycji w euro-dolarze, czyli długich w amerykańskim dolarze. Zobaczymy, co będzie, natomiast rynek euro generalnie na całym indeksie sygnalizuje nam już to, że trwa dyskontowanie i pozycjonowanie się pod to, że ruch w stopach procentowych w strefie euro będzie mocniejszy, lepszy, mocniejszy, dynamiczniejszy niż w Stanach Zjednoczonych. Stąd też aprecjacja euro jest obserwowana przez wszystkie krosy, może z wyjątkiem euro-dolara, ale jeżeli jutrzejsze dane będą sprzyjały, to także euro-dolar moim zdaniem ma szansę pójść mocno w górę. I jeżeli mamy takie zachowanie rentowności amerykańskich obligacji, zachowanie cen, to oczywiście nie sprzyja to zachowaniu ceny złota, która nurkuje i jesteśmy już bardzo blisko kluczowego, potężnego wsparcia w rejonie 1680-1700 dolarów. Jeżeli rentowności amerykańskich obligacji pójdą dalej w górę, to będzie prawdopodobnie łamane także wsparcie te długoterminowe, dwuletnie na cenie złota, więc jestem bardzo ciekawy, co się tutaj dalej wydarzy. No i przejdźmy teraz do rynku krajowych aktywów, na którym także będzie dzisiaj niezwykle interesujące, ponieważ zaczynamy dzień o godzinie 9 ze wskaźnikiem PMI dla sektora przemysłowego w sierpniu. Ma być on jeszcze niższy niż odczyt za lipiec, co ma pokazać recesję w sektorze przemysłowym w naszym kraju. I zobaczymy, jaka będzie faktyczna ta publikacja. Odchylenie standardowe to jest 0,5 punkta. Czyli wszystko, co pokaże, że ta recesja jest mocniejsza, że oczekiwania na recesję są większe, oczywiście będzie działało negatywnie na polskie aktywa, więc będzie także wyśmienitym kolejnym argumentem dla Rady Polityki Pieniężnej, żeby nie podwyższać stóp procentowych, a ta decyzja już za kilka dni, więc naprawdę Rada Polityki Pieniężnej będzie miała bardzo trudne zadanie do wykonania. A jak rynek przyszłych stóp procentowych w Polsce wycenia to, co się w ostatnim czasie pojawiło, zwłaszcza dane o inflacji z wczoraj. Widzimy tutaj, że na podstawie WIBOR-u, stawek FRA obserwujemy, że rynek wycenia jednak 25-punktową podwyżkę stóp procentowych za kilka dni w Polsce, a w perspektywie kilku kolejnych miesięcy, czyli w perspektywie pierwszego kwartału przyszłego roku, wycenia nawet 3 podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych od obecnych poziomów. No i to jest bardzo ciekawe. Wcześniej się to nie pojawiło, ale ostatnie wydarzenia znowu zwiększają prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych w Polsce. To oczywiście może się zmienić, ale na chwilę obecną jednak w grze są dalsze podwyżki stóp procentowych w Polsce. Natomiast to, co mnie bardzo zaintrygowało i zaciekawiło, to fakt, że pomimo wczorajszej wyprzedaży obligacji na całym świecie, polskie obligacje były kupowane. Wniosek jest taki, że polski rynek obligacji nie kupił tych wczorajszych danych o inflacji, że ona rośnie i że będzie dalej rosnąć. Inwestorzy, stawiając własnymi pieniędzmi na to, jakie będą oczekiwania inflacyjne w Polsce, nie uważają, że inflacja w Polsce będzie dalej rosnąć, ponieważ obligacje były kupowane, a nie sprzedawane, licząc na to, że szczyt inflacji w Polsce właśnie teraz się tworzy na naszych oczach. Rynek złotego wczoraj zachował się dość stabilnie, ale warto zauważyć, że dolar złoty nie pokonał poziomu 4,70 ostatecznie. No i poziom ten cały czas jest w grze, czyli nie ma nawet krótkoterminowych jeszcze sygnałów zachęcających do złotego. Prawdopodobnie poczekamy tutaj na to, co się jutro wydarzy, czyli dane z rynku pracy. Myślę, że dzisiejsze dane z Polski nie będą miały większego znaczenia, chyba że byłyby znacząco odbiegające od skrajnie optymistycznych albo pesymistycznych prognoz.
Natomiast myślę, że tak się nie stanie i będziemy pokornie, posłusznie czekać na dane z rynku pracy, które wywołają prawdopodobnie impuls na euro-dolarze, a wtedy to się przeniesie na zachowanie krajowej waluty. I na koniec warszawska giełda. Warszawska giełda tonie, spada coraz wyraźniej. Dlaczego tak się dzieje? No ponieważ jesteśmy blisko wojny. Pamiętajmy, że wojna trwa, ryzyko geopolityczne w Polsce występuje, ryzyko przeniesienia konfliktu zbrojnego na nasz kraj także występuje. Inwestorzy się tego boją, dlatego giełda papierów wartościowych w Polsce zachowuje się wyraźnie i relatywnie gorzej niż odpowiedniki w innych krajach. Ale indeks WIG20 dociera już do ważnych wsparć, co widać po prostu na wykresach. Indeks WIG20 ma wsparcie w okolicach 1500 punktów. To są minima z czwartego kwartału 2020 roku. Dolne ograniczenie półrocznej linii trendu spadkowego. Mamy tam także zniesienie Fibonacciego. Więc to jest miejsce, od którego indeks giełdowy może odbić, ale pamiętając jeszcze raz przypomnę tą statystykę, która mówi, że wrzesień to jest najgorszy statystycznie miesiąc w kalendarzowym roku dla giełd papierów wartościowych. Myślę, że jest coraz większa szansa i prawdopodobieństwo, że złamiemy ten poziom i ruszymy w kierunku minimum z 2020 roku. Moim zdaniem jest to coraz bardziej prawdopodobne, a relatywna słabość warszawskiej giełdy staje się faktem. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę pięknego, słonecznego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.